Bywa, że budzisz się z poczuciem, że grunt usuwa ci się spod stóp, choć z pozoru wszystko w twoim życiu jest na swoim miejscu. Znajomy świat, który dotąd dawał ci komfort i poczucie bezpieczeństwa, nagle wydaje się obcy, a echo twoich własnych, najgłębszych pragnień cichnie w narastającym zgiełku zewnętrznych oczekiwań. To nie jest sygnał porażki, ani oznaka, że coś jest z tobą nie tak. Wręcz przeciwnie, to cichy sygnał wszechświata, który niczym łagodny, lecz stanowczy powiew wiatru szepcze do twojej duszy: przygotuj się. Pora wyruszyć w głąb siebie, by odnaleźć swój ogród duszy. To w jego żyznej glebie, pod starannie pielęgnowaną powierzchnią, kryje się twoja esencja, prawda i najgłębsze spełnienie. To właśnie tam, w ciszy, rodzi się autentyczność, która jest twoim najcenniejszym skarbem. Wielu z nas w pędzie codziennego życia i w pogoni za zewnętrznymi sukcesami zbyt długo ignoruje te subtelne, lecz uporczywe wezwania. Tkwiąc w znanej, choć często niewygodnej i dusznej rzeczywistości, boimy się zerwać z tym, co bezpieczne, ale już nam nie służy. Lecz fakt, że te słowa docierają do ciebie w tym właśnie momencie, w tym konkretnym punkcie swojej życiowej podróży, oznacza, że ziarno świadomości już w tobie kiełkuje. Ono, niczym maleńka uparta roślina, szuka światła, by przebić się przez skorupę starych przyzwyczajeń i przekonań. Twoja transformacyjna podróż właśnie się rozpoczyna. To nie jest ucieczka od problemów, lecz odważne poszukiwanie samego siebie. Podróż do źródła, które zawsze w tobie biło. To powrót do domu, który nosisz w sercu. Przygotuj się na symboliczną wędrówkę przez 7 bram. Każda z nich strzeże unikalnego etapu. Za każdą bramą czeka odkrycie, które krok po kroku zbliży cię do twojego własnego, niepowtarzalnego ogrodu duszy. To podróż, która wymaga odwagi, cierpliwości i głębokiego zaufania do procesu, ale której nagrodą jest życie w pełni autentyczne i spełnione, harmonizujące z twoją najgłębszą prawdą. Brama pierwsza, echo ciszy, odkrycie dźwięku pustki. Na początku tej fascynującej transformacji nie ma fajerwerków ani spektakularnych, głośnych objawień. Zamiast tego pojawia się nienazwane poczucie braku, niemal niezauważalne echo pustki w miejscach, które kiedyś wydawały się wypełnione radością i sensem. To tak, jakbyś obudził się ze snu i, stojąc na znajomej scenie, uświadomił sobie, że scenografia jest wprawdzie ta sama, ale główny aktor, czyli ty, przestał czuć się komfortowo w swojej roli. Mimo zewnętrznych sukcesów, mimo pozornego porządku, pojawia się subtelne, lecz uporczywe pytanie, które wierci w tobie jak ćma w zamkniętym pokoju. Czy to już wszystko? Ten dyskomfort to nie kara za coś, co zrobiłeś źle, lecz święty alarm, wewnętrzny dzwon, który bije, by zwrócić twoją uwagę na coś znacznie ważniejszego niż codzienna rutyna. To sygnał, że twoje wnętrze domaga się przestrzeni do rozkwitu, niczym pragnące słońca nasiona, które próbują przebić się przez zbyt twardą, nieurodzajną ziemię. Być może zauważasz nudną powtarzalność codzienności, która nagle staje się nieznośna. Może odczuwasz brak głębi w rozmowach, które kiedyś cię wciągały, albo wyblakły blask celów, które dawniej napędzały twoje życie, niczym świeże paliwo. Dotychczasowe źródła satysfakcji nagle wydają się puste, niezdolne do wypełnienia narastającej w tobie tęsknoty. To poczucie dezorientacji nie jest oznaką, że zbłądziłeś, lecz dowodem na to, że twoja intuicja budzi się do życia. Zaczynasz dostrzegać subtelne pęknięcia w fasadzie iluzji, którą akceptowałeś jako rzeczywistość. Przez te szczeliny wpada pierwsze światło autentyczności, delikatne, lecz nieuchronne. To światło, choć czasem może wydawać się oślepiające lub niepokojące, wskazuje kierunek twojej nowej podróży ku prawdzie, ku prawdziwemu sobie. To światło nie poprowadzi cię do miejsca, w którym wszystko będzie idealne, ale do miejsca, w którym wszystko będzie prawdziwe. Pojawiają się refleksje, które wcześniej, być może,
były zagłuszane przez zgiełk codzienności. Zaczynasz świadomie odłączać się od toksycznego hałasu zewnętrznych oczekiwań, które przez lata kształtowały twoje decyzje. Proces ten może być na początku subtelny, jak ciche, wewnętrzne nie, które pojawia się, gdy ktoś prosi cię o coś, na co twoja dusza nie ma ochoty. To twoja wewnętrzna mądrość, twój wewnętrzny kompas, który zaczyna delikatnie, lecz stanowczo wskazywać nowy kierunek. Czujesz, że przestajesz rezonować z ludźmi, sytuacjami czy nawykami, które kiedyś były dla ciebie normą. To jakby twoja energetyczna wibracja zaczęła się zmieniać, stając się subtelniejsza i bardziej wyrafinowana. A wszystko, co nie pasuje do tej nowej częstotliwości, zaczyna się naturalnie oddalać lub jawić jako irytujące. Ten etap nie jest końcem, lecz początkiem fascynującej, wewnętrznej podróży. Jest to zaproszenie do wsłuchania się w ciszę, która kryje w sobie wszystkie odpowiedzi. To czas, by otworzyć się na nowy rodzaj percepcji, na ciche sygnały, które prowadzą cię ku twojemu ogrodowi duszy. Miejscu, gdzie wszystko jest spójne z twoją najgłębszą prawdą. Brama druga. Zrzucanie starych szat, odsłanianie prawdziwej postaci. Gdy dźwięk pustki staje się głośniejszy, a niewygoda narasta, naturalnie zaczynasz podchodzić do własnej tożsamości z zupełnie nową, krytyczną perspektywą. To, co dotąd definiowało ciebie, twoje role społeczne, etykiety, które przypinali ci inni, zawody, które wykonywałeś, oczekiwania, którym próbowałeś sprostać, nagle zaczyna wydawać się jak niepasujące ubranie. Czujesz, że te szaty są zbyt ciasne, drapiące, a nawet, że nosisz kostium, który należał do kogoś zupełnie innego. Kogoś, kim nigdy naprawdę nie byłeś. To nie jest akt egoizmu, lecz głęboka, nieodparta, wewnętrzna potrzeba autentyczności. To wezwanie do uwolnienia się od zewnętrznych masek i fasad. Ten etap często objawia się narastającym dyskomfortem w dotychczasowych relacjach lub aktywnościach. Rozmowy, które kiedyś cię cieszyły i wydawały się naturalne, teraz wydają się płytkie, pozbawione głębi i sensu. Miejsca, które były twoimi ostojami, tracą swój urok, a dawne pasje przestają rozpalać w tobie ogień. To tak, jakby twoja dusza pragnęła nowych wibracji, nowego powietrza, a stara energia przestaje z nią rezonować niczym echo z przeszłości, które nie przystaje do teraźniejszości. Nie próbujesz już na siłę wpasować się w dawne ramy, by sprostać oczekiwaniom innych, czy też udawać, że wszystko jest w porządku, podczas gdy twoje wnętrze buntuje się przeciwko temu. Zamiast tego zaczynasz zadawać sobie głębokie, przenikliwe pytania. Czy to naprawdę ja? Czy to, kim jestem teraz, jest zgodne z moją prawdą? Czy to, co robię, wyraża moją prawdziwą istotę, czy tylko odgrywam rolę? I w tej niewygodzie, w tym kwestionowaniu rodzi się odwaga, by odpuścić. Być może poczujesz się samotny w tym procesie, bo gdy zrzucasz stare szaty, inni mogą nie rozpoznawać twojej nowej, bardziej prawdziwej formy. Mogą czuć się zagrożeni twoją przemianą, bo twoja autentyczność będzie dla nich lustrem, w którym zobaczą własne maski. Ale to właśnie ta samotność, ten dystans od zewnętrznych wpływów staje się żyzną glebą, na której kiełkują nasiona twojej autentycznej ekspresji. Pozwalasz sobie na to, by stać się nieokreślonym, by zrzucić wszystko, co cię krępuje, aby w końcu odsłonić swoją surową, piękną, niepowtarzalną esencję. To proces, w którym świadomie, lecz nie zawsze łatwo, odrzucasz schematy i przekonania, które kiedyś stanowiły twoje fundamenty, ale teraz stały się twoim więzieniem. To jak stary, popękany mur, który kiedyś chronił, a teraz blokuje widok. Zaczynasz aktywnie poszukiwać głębszych, bardziej świadomych połączeń. Nie tylko z innymi, ale przede wszystkim ze sobą. To nie jest bunt przeciwko światu, lecz głębokie, wewnętrzne przekonanie o konieczności życia w prawdzie. Zaczynasz odrzucać to, co nie rezonuje z twoją duszą, nawet jeśli jest to powszechnie akceptowane lub wygodne. Odrzucasz to, co sprawia, że czujesz się stłamszony, wyczerpany lub niewidzialny.
Ten etap to również czas rewizji relacji. Niektóre więzi mogą naturalnie zaniknąć, bo opierały się na dawnych, nieaktualnych już rolach. Inne mogą się pogłębić, gdy zrzucasz maski i pozwalasz sobie na większą autentyczność. Ta brama to zaproszenie do prawdziwej wolności. Wolności bycia tym, kim jesteś, bez konieczności udawania czy spełniania cudzych oczekiwań. To odważny akt autoekspresji, który otwiera drzwi do głębszego poczucia wewnętrznego spokoju i harmonii. To początek życia, w którym ty sam jesteś twórcą swojej tożsamości, a nie tylko jej biernym odbiorcą. Brama trzecia. Siew nowych nasion. Nowe oczy na świat i wartości. Przechodząc przez tę bramę, twój wewnętrzny kompas zaczyna wskazywać zupełnie nowy, nieoczekiwany kierunek. Ku wartościom, które wykraczają poza materialność, powierzchowny sukces i społeczne konwenanse. To tak, jakbyś zdjął starą, zakurzoną zasłonę z oczu i nagle dostrzegł niewidzialne nici, które naprawdę tkają sens istnienia, a także piękno w prostocie, której wcześniej nie widziałeś. Gonitwa za tym, co ulotne, zewnętrzne i materialne, przestaje być głównym motorem twoich działań. W tym etapie zaczynasz szukać głębi w każdym doświadczeniu, w każdym momencie, w każdej relacji. Prawdziwa wartość leży teraz nie w posiadaniu, lecz w byciu, nie w gromadzeniu, lecz w dawaniu, nie w zewnętrznym uznaniu, lecz w wewnętrznym spełnieniu. Skupiasz się na autentycznych relacjach, na wkładzie, jaki wnosisz w świat, na doświadczeniach, które wzbogacają twoją duszę, niczym żyzna gleba, która odżywia korzenie potężnego drzewa. Twój cel staje się mniej mieć, a bardziej być. Być w zgodzie ze sobą, być autentycznym, być żywym. Możesz poczuć silny zew, by nauczyć się czegoś zupełnie nowego, co nigdy wcześniej cię nie interesowało. To może być nauka nowej umiejętności, która otworzy przed tobą nieznane horyzonty. Pogłębianie swojej wiedzy o świecie, eksplorowanie filozofii, duchowości, psychologii, czy próba zrozumienia uniwersalnych praw, które rządzą życiem. Pytania takie jak: jaki jest mój prawdziwy cel w tym życiu? Jak mogę żyć w harmonii ze sobą i otoczeniem w sposób, który mnie naprawdę spełnia? Czy jakie są moje najgłębsze wartości, którymi chcę się kierować? Stają się centralne i naglące. To jest czas głębokiej redefinicji twojej wewnętrznej mapy wartości, gdzie to, co kiedyś było cenne, ustępuje miejsca temu, co ma prawdziwą, trwałą wartość, taką, która nie blaknie wraz z upływem czasu czy zmieniającymi się modami. To jak odkrycie, że największe skarby nie są zrobione ze złota ani z materialnych dóbr, lecz z mądrości, współczucia, miłości, wewnętrznego spokoju i autentycznego połączenia z samym sobą i z innymi. Ten proces przewartościowania jest kluczowy dla twojego wzrostu. To twój umysł, serce i dusza otwierają się na nowe, nieznane dotąd możliwości. To twój wewnętrzny świat rozszerza się, obejmując to, co kiedyś było niewidoczne lub niedostępne. I choć droga do tego odkrycia może początkowo wydawać się niepewna i pełna pytań, bez natychmiastowych odpowiedzi, z czasem zrozumiesz z głębokim poczuciem wdzięczności, że to dokładnie to, czego potrzebowałeś, by stać się najlepszą, najbardziej autentyczną i spełnioną wersją siebie. Zaczynasz zauważać piękno w prostych rzeczach, w codziennych chwilach, w naturze. Twoja wrażliwość na piękno wzrasta, a wraz z nią zdolność do odczuwania głębokiej radości i wdzięczności za to, co już masz, zamiast ciągłego dążenia do tego, czego ci brakuje. To jest proces wyrastania ponad konsumpcjonizm i powierzchowne dążenia. Zamiast tego zaczynasz cenić głębsze doświadczenia, które karmią twoją duszę i wzbogacają twoje wnętrze. Brama czwarta. Szepty wiatru intuicji, rozpoznawanie wewnętrznego kompasu. W miarę jak twoje wartości zmieniają się, a stare szaty zostają za tobą, twoje zmysły zaczynają wyostrzać się na to, co niewidoczne, lecz odczuwalne. To jest ten moment, w którym doświadczasz przebudzenia intuicji, wewnętrznego głosu,
który dotychczas być może był zagłuszany przez zgiełk codzienności, racjonalne analizy czy zewnętrzne opinie. To jakby w twoim wnętrzu aktywował się nowy, subtelniejszy rodzaj percepcji, nowa klarowność, która wykracza poza czystą logikę i 5 zmysłów. Nagłe przeczucia, pewność bez logicznego powodu, synchroniczne zbiegi okoliczności – wszystko to staje się częścią twojej nowej rzeczywistości. Twój wewnętrzny kompas zaczyna działać z niezwykłą precyzją, niczym doskonale skalibrowane urządzenie wskazujące twoją prawdziwą północ. Kiedyś polegałeś głównie na zewnętrznych źródłach wiedzy, na logicznych analizach i radach innych ludzi. Teraz uczysz się ufać temu, co płynie z wnętrza, cichemu szeptowi, który wskazuje właściwy kierunek, nawet gdy twój racjonalny umysł nie ma jeszcze wszystkich danych, dowodów, ani jasnych wyjaśnień. Może to objawiać się jako nagłe poczucie spokoju i lekkości, gdy coś jest dla ciebie dobre, lub jako subtelny, lecz uporczywy niepokój, gdy powinieneś zachować ostrożność, nawet jeśli sytuacja wydaje się logiczna i bezpieczna. Uczysz się rozróżniać te subtelne sygnały intuicji od lęku, pragnień ego czy zwykłej wyobraźni. Proces ten wymaga cierpliwości, uważności i głębokiego zaufania do samego siebie. Nagrodą jest jednak niezłomne i głębokie poczucie prowadzenia, które daje ci pewność, że idziesz właściwą drogą. Życie przestaje być serią przypadkowych, niepowiązanych ze sobą zdarzeń, a staje się pięknym, złożonym tańcem, w którym twoja intuicja jest głównym choreografem. Zaczynasz odczytywać subtelne, lecz potężne sygnały, które wszechświat wysyła ci w każdym oddechu, w każdym spotkaniu, w każdym zdarzeniu. I wiesz, w najgłębszym sensie, że podążasz właściwą drogą, nawet jeśli cała ścieżka nie jest jeszcze w pełni widoczna. Ten etap charakteryzuje się również wzrostem empatii i współodczuwania. Twoje serce staje się bardziej otwarte na doświadczenia innych, na ich radości i cierpienia. Zaczynasz głębiej rozumieć połączenie między wszystkimi istotami, a twoje działania stają się bardziej nacechowane życzliwością i chęcią niesienia pomocy, często bez oczekiwania na coś w zamian. To jest naturalny efekt otwarcia się na swój wewnętrzny świat. Gdy rozumiesz siebie, łatwiej ci zrozumieć innych. Twoja percepcja się poszerza. Zauważasz synchroniczności, pozornie przypadkowe zbiegi okoliczności, które w rzeczywistości są znakami od wszechświata, potwierdzającymi, że jesteś na właściwej ścieżce. Myślisz o kimś, a ta osoba nagle dzwoni. Otrzymujesz książkę, która idealnie odpowiada na twoje nurtujące pytanie. Te przypadki stają się coraz częstsze, a ty zaczynasz dostrzegać w nich głębszy, niewidzialny porządek i inteligentne prowadzenie, które wspiera twoją podróż. Ufasz temu, co czujesz, nawet jeśli nie potrafisz tego logicznie wyjaśnić. To zaufanie staje się twoją supermocą, która pozwala ci podążać za wewnętrznym wezwaniem, nawet gdy inni tego nie rozumieją. To odważny akt poddania się mądrości, która jest większa niż twój umysł, a która zawsze wiedzie cię ku twojemu najwyższemu dobru. Brama 5. Korzenie w glebie. Nienasycony głód wiedzy i rozwoju duszy. Z przebudzoną intuicją twoja podróż przez ogród duszy nabiera nowego, intensywnego tempa. Pojawia się głęboki, niemal nienasycony głód wiedzy, ale nie tej powierzchownej, akademickiej, lecz tej, która karmi duszę, poszerza świadomość i prowadzi do prawdziwej transformacji. To pragnienie świadomego rozwoju, odkrywania nowych perspektyw, zrozumienia ukrytych praw życia i pogłębiania połączenia z własną esencją. Twoja ciekawość nie dotyczy już tylko tego, co widzialne i materialne, lecz tego, co leży pod powierzchnią, co jest niewidzialne, lecz fundamentalne. Sięgasz po książki, które rezonują z twoją duszą, niczym wibrujące dzwony, otwierające nowe komnaty w twoim wnętrzu. Szukasz mądrych rozmówców, którzy widzą poza oczywistość i potrafią wskazać ci nowe drogi myślenia. Uczestniczysz w warsztatach i kursach,
które poszerzają Twoją świadomość i dają narzędzia do głębszej pracy nad sobą. Medytacja i refleksja stają się nie tylko praktyką, ale wręcz codzienną koniecznością, dając Ci przestrzeń do usłyszenia wewnętrznego głosu i zrozumienia, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Czujesz, że każde nowe odkrycie, każda nowo zdobyta mądrość to kropla życiodajnej wody dla nasion, które zasiałeś w swoim ogrodzie duszy. Nie chcesz już tylko gromadzić informacji czy zapamiętywać faktów. Pragniesz wiedzy, która transformuje, która zmienia Twój sposób bycia, myślenia i postrzegania rzeczywistości na głębokim, fundamentalnym poziomie. To pragnienie samodoskonalenia staje się wewnętrznym priorytetem, niemal przymusem. Jesteś gotów zagłębić się w swoje cienie, w swoje nieuświadomione wzorce i lęki, by je uzdrowić i zintegrować. Chcesz odkrywać swoje świetliste talenty i potencjał, by je rozwijać i dzielić się nimi ze światem w sposób, który przyniesie Ci autentyczne spełnienie. To tak jakby Twój wewnętrzny świat był ogromną, nieodkrytą biblioteką, pełną starożytnych manuskryptów i map do skarbów, a Ty właśnie otrzymałeś klucz do jej najcenniejszych zbiorów. Ten etap charakteryzuje się również zwiększoną świadomością wpływu otoczenia na Twój rozwój. Zaczynasz być bardziej selektywny w tym, co przyswajasz, z jakich źródeł czerpiesz informacje, z kim spędzasz czas, jakie treści konsumujesz. Instynktownie unikasz tego, co obniża Twoją energię i dążysz do tego, co Cię inspiruje, podnosi na duchu i pomaga w rozwoju. Ograniczenie ekspozycji na negatywne wiadomości, toksyczne rozmowy czy powierzchowne rozrywki staje się naturalnym, świadomym wyborem. To Twoja wewnętrzna inteligencja prowadzi Cię do stworzenia przestrzeni, w której Twój wzrost jest wspierany, a nie sabotowany. Ten nienasycony głód wiedzy to nie tylko intelektualne poszukiwania, to również pragnienie doświadczania. Szukasz sposobów, by wcielić swoją wiedzę w życie, by żyć w zgodzie z tym, czego się uczysz. Może to prowadzić do zmian w diecie, w sposobie spędzania wolnego czasu, a nawet w wyborze ścieżki zawodowej. Chcesz, by Twoje życie było laboratorium, w którym testujesz swoje przekonania i odkrywasz, co naprawdę działa dla Ciebie. To proces, w którym Twoja dusza rozkwita, karmiąc się nowymi perspektywami i głębszym zrozumieniem. To moment, w którym stajesz się świadomym ogrodnikiem swojej duszy, pielęgnującym ją z miłością, uwagą i głębokim szacunkiem. Brama 6. Odchwaszczanie ogrodu, uwalnianie toksyczności i starych przywiązań. W miarę jak Twoja świadomość rośnie, a wewnętrzny ogród zaczyna nabierać kształtów, naturalnie zaczynasz dostrzegać i odczuwać wszystko, co hamuje jego wzrost i zabiera życiodajne składniki odżywcze. Pojawia się silna, nieodparta potrzeba uwolnienia się od toksycznych relacji, ograniczających przekonań i sytuacji, które już nie współgrają z Twoją wibracją i nowo odkrytą prawdą. To, co kiedyś tolerowałeś z lęku, przyzwyczajenia, poczucia obowiązku czy braku alternatyw, teraz staje się nieznośnym ciężarem, który ciągnie Cię w dół. To jest proces odchwaszczania Twojego wewnętrznego krajobrazu. Bezkompromisowego, choć często bolesnego, usuwania wszystkiego, co nie służy Twojemu najwyższemu dobru i Twojemu rozwojowi. Rozpoznajesz, które relacje wysysają Twoją energię, pozostawiając Cię wyczerpanym i zniechęconym. Dostrzegasz, które schematy myślenia trzymają Cię w przeszłości, w poczuciu winy, lęku czy ograniczeń. Rozumiesz, które środowiska Cię zmniejszają, krytykują lub sabotują Twoje marzenia. Zamiast dodawać Ci skrzydeł, ta potrzeba odcięcia, zdystansowania się czy nawet zerwania więzi nie jest aktem gniewu, agresji czy kaprysu, lecz głębokim, świętym aktem miłości do samego siebie. To wyraz szacunku dla Twojej energii, Twojego czasu, Twojego serca i Twojego wewnętrznego spokoju. Rozumiesz, że nie możesz budować nowego, kwitnącego ogrodu, jeśli wciąż jest on zarośnięty starymi, duszącymi chwastami,
które blokują dostęp do światła i wody. Odpuszczanie może być niezwykle bolesne, bo każde zakończenie, nawet to konieczne, wiąże się z pewnym rodzajem żałoby i straty. Ale jest to jednocześnie ból wyzwolenia, który prowadzi do głębokiego uzdrowienia i uwolnienia. To świadoma, dojrzała decyzja o ochronie swojej energii, o szanowaniu swojego czasu i o stawianiu siebie, swojej autentyczności, dobrostanu psychicznego i duchowego na pierwszym miejscu. Nie ulegasz już presji, by trzymać się tego, co wygodne dla innych, ale szkodliwe dla ciebie. Rozumiesz, że kurczowe trzymanie się tego, co znajome, ale toksyczne, nie jest warte ceny, jaką płacisz za własną ewolucję i wewnętrzny spokój. W tej odwadze puszczania otwierasz przestrzeń na to, co prawdziwe, czyste i wspierające. Zaczynasz świadomie wybierać to, co rezonuje z twoją nową wibracją, z twoimi nowymi wartościami. Proces ten obejmuje również uwalnianie starych, ograniczających przekonań o sobie i o świecie, które mogły być wgrane w ciebie przez lata. To może być przekonanie, że nie zasługujesz na miłość, że jesteś niewystarczający, że musisz zawsze spełniać oczekiwania innych. Gdy je rozpoznajesz, możesz je świadomie puścić, niczym stare, wyschnięte liście, które spadają z drzewa, robiąc miejsce na nowe pąki. Być może pojawią się opory ze strony osób, które były przyzwyczajone do twojej starej wersji. Mogą nie rozumieć twojej przemiany, a nawet próbować cię powstrzymać. Ważne jest, by pozostać wiernym sobie, zachowując jednocześnie współczucie. Twoja droga jest twoja, a twoje dobro jest twoim priorytetem. Ten etap to również uwalnianie się od nawyków, które nie wspierają twojego wzrostu, od autodestrukcyjnych zachowań, od ciągłego krytykowania siebie, od nadmiernego perfekcjonizmu. Każdy krok w tym kierunku to cegiełka do budowania twojego ogrodu duszy. To akt głębokiego samouwielbienia i samopoświęcenia dla wyższej wersji siebie. Może to prowadzić do zmian w diecie, w sposobie spędzania wolnego czasu, a nawet w wyborze ścieżki zawodowej. Chcesz, by twoje życie było laboratorium, w którym testujesz swoje przekonania i odkrywasz, co naprawdę działa dla ciebie. To proces, w którym twoja dusza rozkwita, karmiąc się nowymi perspektywami i głębszym zrozumieniem. To moment, w którym stajesz się świadomym ogrodnikiem swojej duszy, pielęgnującym ją z miłością, uwagą i głębokim szacunkiem. Brama 7. Kwitnienie w ogrodzie. Życie w pełni autentyczności i prawdziwego połączenia. W końcu, po przejściu przez wszystkie bramy, po oczyszczeniu, transformacji i uwalnianiu, wkraczasz do serca twojego ogrodu duszy. To nie jest tylko metafora, to realny, namacalny stan bycia, który manifestuje się w twoim życiu, na każdym jego poziomie. To nie cel ostateczny, który osiągasz i pozostawiasz, lecz nieustanne, pełne wdzięku kwitnienie, proces ciągłego wzrastania i rozwijania się. Uwolniłeś się od ciężarów przeszłości, odnalazłeś swój wewnętrzny kompas, który zawsze prowadzi cię do prawdy. I nauczyłeś się pielęgnować swoje najgłębsze wartości z miłością i uwagą. W ogrodzie duszy każdy twój oddech, każda myśl i każde działanie staje się aktem świadomego tworzenia. Nie żyjesz już z przymusu, by sprostać zewnętrznym oczekiwaniom, lecz z głębokiego wewnętrznego wyboru, z autentycznego rezonansu z tym, co dla ciebie prawdziwe i ważne. Twoje decyzje są zakorzenione w głębokim wewnętrznym spokoju, a każdy dzień jest szansą na pogłębienie połączenia z twoją esencją, z twoją duszą. Pielęgnujesz swoje nowe wartości, dbasz o autentyczne relacje, które cię zasilają, a nie wyczerpują, i pozwalasz intuicji prowadzić cię przez życie z lekkością, gracją i niezachwianą wiarą. To właśnie tutaj, w pełni rozkwitłym ogrodzie duszy, odkrywasz, że prawdziwe spełnienie jest podróżą, nie celem do osiągnięcia. To nieustanne odradzanie się, ciągły wzrost i bezinteresowne dzielenie się swoim unikalnym blaskiem ze światem. Jesteś integralną częścią tego ogrodu, a on
integralną częścią ciebie. Wasze losy splatają się w harmonijną całość. Zaczynasz dostrzegać piękno we wszystkim wokół ciebie, a twoje serce wypełnia się głęboką wdzięcznością za każdy dzień, za każdą chwilę, za każde doświadczenie. Nawet te trudne, które ukształtowały cię i doprowadziły cię do tego miejsca. W tym etapie zaczynasz naturalnie przyciągać do siebie ludzi i doświadczenia, które w pełni rezonują z twoją autentyczną istotą. Relacje stają się głębsze, bardziej znaczące, wzajemnie inspirujące i pełne wsparcia. Nie ma w nich miejsca na fałsz, manipulacje czy udawanie. Twoja praca nabiera nowego, głębokiego sensu, a codzienność wypełnia się synchronicznościami, poczuciem przynależności i wewnętrznej spójności. Żyjesz w zgodzie ze sobą, a twoje działania są napędzane wewnętrzną radością, celem i miłością, a nie lękiem czy obowiązkiem. Już nie szukasz zewnętrznego potwierdzenia swojej wartości ani aprobaty innych. Twoje poczucie wartości wypływa z wnętrza, jest niezachwiane i autentyczne. Stajesz się ogrodem światła, który nie tylko sam pięknie kwitnie, ale także inspiruje do rozkwitu wszystko i wszystkich wokół. Twoja podróż przez pustkowie niepewności nie była końcem, lecz heroicznym aktem odnalezienia i pielęgnowania najcenniejszego skarbu – ciebie, w pełni autentycznego, wolnego, spełnionego i promieniującego własnym, niepowtarzalnym blaskiem. Teraz, gdy twój ogród duszy kwitnie, jesteś zaproszony do nieustannego jego pielęgnowania. To wymaga świadomej obecności, regularnego odchwaszczania, uwalniania tego, co już nie służy i podlewania nasion, kontynuowania rozwoju i nauki. To także dzielenie się owocami swojego ogrodu z innymi, inspirując ich, wspierając i szerząc światło, które w tobie rozkwitło. Teraz, gdy znasz ścieżkę do swojego ogrodu duszy, pytanie brzmi, czy jesteś gotów świadomie go pielęgnować i pozwolić mu rozkwitać w całej jego okazałości, dzień po dniu? Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jak ty zamierzasz dbać o swój wewnętrzny ogród?